kierowca nerwowy, proszę Państwa, ale my nie jesteśmy nerwowi, rozpoczynamy kolejny dzień. A w kolejnym dniu rano skakać nie będziemy, drodzy widzowie, tylko będziemy skakać po południu, chyba że plany się jakoś zmieniły. Ja jadę w tej chwili pod średnią krokiew, pod ten obiekt, odbić się parę razy od ziemi. Ale zanim się odbiję parę razy od ziemi, to jestem wam winien dalej kilka skoków z dnia poprzedniego. Bo mi bateria, bo nie wziąłem drugiej kamerki, to teraz muszę z tej korzystać. No to dobra, nara. Powodzenia na treningu. Cześć! No i rano niestety tylko na tyle starczyło baterii, ale potem znalazłem baterie zapasowe. Co pan Stefan powie o dzisiejszych warunkach? Warunki mamy laboratoryjne. Nie no, żartuję, aż takie nie są. Tam delikatnie się ruszają te wstężeczki, ale to jest taki przeciąg z tyłu. Trudne warunki do skakania, ale... To prawda, że Wiktor Pękala miał najgorsze warunki rano? Tak, zdecydowanie. Skakał najlepiej, ale niestety warunki mu nie sprzyjały. Dlatego szybciej skończył. Ale jest lepiej niż rano chyba. Jest podobnie. Nie lubię tak, bo się wysoko leci i spada się z wysoka. Ale trzeba wysoko lecieć i daleko lecieć, żebyś doszedł sobie do lądowania tak spokojnie. No płynnie. właśnie. A wracając do tego, byłeś strasznym leniem rano. Wstałem lewą nogą. Powiedzcie sobie, drodzy widzowie, gość przyjechał specjalnie do Zakopanego na trening. Po 3 skokach powiedział, że kończy. Że on już jest za dobry. No to formę trzeba szanować. Ale nie no, też tak doszedłem do wniosku sobie. No, w trakcie treningu akurat to zły moment, żeby dochodzić do wniosków może. Ja tak sobie siedzę i sobie myślę, kurwa, w sumie nie skaczę tak źle, no to... Koniec. Nagrywamy się, ja? Kurde, fajnie. Fajnie. Jeszcze ja. No kurczę, super. Jo, o przepraszam. Ale tu się jedzie. Strasznie szybko się jedzie. Chyba błąd popełniam, że pługuję. Chyba tak, się mocniej zbiera. A teraz Ficek nagrywa mi się? Nagrywa się, ale nie wiadomo ile to potrwa. A ile mam procent? Ale tam idzie pierwszy. No jest bateria pełna, nie, ale... Dziś to Też byście się zdenerwowali, jakbyście siedzieli na belce już drugi raz dzisiaj i byście słyszeli tylko pip, 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 pip. No, Big Brother. A kolejny szwagier. Zapomniałem, że ja wolę na niego nie patrzeć, jak on skacze. Masz zegarek? Pół do. A warunek się zmienił. No, Wiktor, ale w razie jest. No, Jesteś, Wiktor, w formie, bo
bo masz wagę dobrą. Nie no. No dobra, niech tak będzie, dzięki. To nie warunek, to twoje umiejętności. W sumie dzięki, że mi to mówicie, jesteście super. Nie no, proszę Państwa, to jest... Jak człowiek zrobi porządek, nie można robić porządków za często, bo robiłem porządek w torbie i co? I wyciągam kamerkę teraz sobie z torby normalnie, czyli jest, a nie było i baterii nie było. Nie ma. Dobrze masz tą lotkę, to jak rekin cię trzymał w ryzach. No, bo to mnie kieruje, gdzie mam lecieć. No i mam tę kamerkę, no proszę Państwa, a nie... Ale dobrze, nie było dzisiaj za bardzo co pokazywać. Jutro Wam pokażę super skoki za pomocą tej kamerki. No czyli na sam koniec znalazłem kamerkę z baterią, więc mogłem parę razy sobie skoczyć i tak jak tam mówiłem, że tam nie było co pokazywać, coś takiego powiedziałem, a wychodzi, drodzy Państwo, na to, że nawet nie było aż tak źle, to mi się tak wydawało po prostu, że jest źle, bo mnie kręciło w locie bardzo i to był mój problem, ale tak jak patrzę na to wideo nagranie, jedno, drugie, trzecie, to tak w sumie nie kręci aż tak bardzo i nie jest tak źle. Jest w sumie podobnie jak było w tej Wiśle, tak mi się wydaje. A może i nawet ciutkę lepiej, może i ciutkę większa powtarzalność jakaś tych takich lepszych skoków. Natomiast tutaj nie było źle. Nagrywamy, proszę Państwa, do pierwszego uderzenia w Peugeota. Peugeot wyznacza linię końcową. Zobaczymy, czy ci zawodnicy na placu gry zdołają trafić w lampę. Ty, już jest... Co to jest wgniecione, kurwa? Ja panowie... Chcemy dobrze nie zaczęli. Było blisko. Co drze japę? Hej ty, nie drzyj japy, dobra? Ja się nie odezwę. Kurde, krótki skok. Komentuj coś, no. Co dalej? No i teraz to już nie wiem. Widzowie nie Proszę widzą, Państwa. jak skaczemy, więc musisz tak to przekazać, żeby Ej, bo wyłączył się. Wyobrazić. O. Proszę Państwa, jesteśmy pod średnią krokwią, pod tym obiektem, gdzie szkolą się młode talenty i te starsze, przede wszystkim te starsze. No i co, no i radzą sobie, powiedziałbym tak średnio niektórzy, a niektórzy radzą sobie dużo lepiej. Jarosław Krzak na razie oddał najdłuższy skok, 102 metry. 102 metry, proszę Państwa. Ta próba pozwoli Jarosławowi Krzakowi iść na następny skok ze spokojem w duszy. Tam jedzie najwyższy skoczek w Polsce. Ej, a trener Kruczek jest tu czy tam? Mówię, żeby się nadało do mojego folderu Garuś Łamaga. Będzie? Z lotu, no właśnie, czyli będziemy, proszę Państwa, pokazuję Wam skok Wiktora Węgrzynkiewicza. Mam dla niego specjalnie przeznaczony folder Garuś Łamaga. Nie, było to w tym filmie Ale właśnie wstawię. pokaż ten folder. Aha, Garuś Łamaga, to tu jest ten folder, proszę Państwa, tak wygląda. No i tam są różnorakie zdjęcia, prawda, z jego takich przeciętnych skoków. To ja nagrywałam. Kurde, mam konkurencję, sama się rozrasta wszędzie, tam możesz pola pokazać, bo... To jest Tymek i Klimek. No Jarosław Krzak prawie przeskoczony, 102 metry było, Nie, teraz nie było. ale miał lepszy wiatr pod narty, także dobrze, więcej już nie będę pitolił. Bo... Koniec, zrób tak. Dzień dobry, pozdrawiam. Pozdrawiam. Oddawaj. Dobry skok, Jarek, brawo! Żegnam Państwa. Pozdrawiam widzów wszystkich. Siema. Ale jaja. Małe dziecko dostało zabawkę i sobie biega po skoczni z kijeczkiem. Super, brawo, Kamil Waszek. Proszę Państwa, testujemy nowe auto, jajco, Jayco, chińskie. Będę tu wsiadał tylko po to, żeby oglądać filmy. Jacyś przypadkowi gapie właśnie przyszli, żeby oglądać moją nową brykę. Mamy tutaj tak, skrzynię biegów automatyczną. Mamy modę, bo to jest modny samochód. Masz tu fajne opcje. O kurde, offroad. To ja chcę offroad. Nie no, koniec. Dziękujemy, to była jazda próbna chińskim samochodem Jayco. Jaeco. To jest takie, jak wstaje ktoś rano i jest pijany i sobie coś przypomniał i mówi Jaeco. Polecam. Pola Bełtowska. No widzieliście jak było super. Odbiliśmy się parę razy od ziemi, pojajcowaliśmy coś. No i teraz obiadek, czekać na obiadek. Mam dużo czasu teraz wolnego i to jest w sumie fajne teraz, bo na jakichś ewentualnych wyjazdach, obozach rzadko zdarza się tak, żeby człowiek miał tyle wolnego czasu co dzisiaj i to jest fajne, a trening, jednostka wykonana i po południu przy światełkach
będziemy skakać, także fajnie, dobrze jest. No i jak tak sobie przeanalizowałem te skoki wczorajsze, to proszę Państwa, to nie było takie złe w sumie. Próg jest ok i w locie też nie było aż tak bardzo źle jak myślałem, chociaż da się dużo lepiej. Dzisiaj warunki w teorii powinny być lepsze, tak mi się wydaje, bo tutaj tu wiaterek w miarę pod narty. Proszę Państwa, próbujemy okiełznać tego bydlaka po raz kolejny, chociaż jednego bydlaka już próbowaliśmy raz okiełznać. Udało nam się to, powiedzmy, tak o. W każdym razie czeka nas trening. Ile skoków oddamy, tego nie wiem. Może 4, może 5, a może 10. Słyszę swoje echo, co wytrąca mnie nieco z równowagi. Tak sobie człowiek siedzi, proszę Państwa, i się zastanawia, ile historycznych wydarzeń miało miejsce w tym miejscu. Normalnie ludzie sobie tu siedzieli, tam siedzieli i wszyscy krzyczeli i trąbili w to wuwuzelu. Ktoś wygrywał, ktoś przegrywał, ale zawsze było tu to takie historyczne miejsce dla Polski. I ja w tym miejscu tak sobie siedzę i się rozgrzewam. Fajna sprawa. Kurde. Ale idę z tego historycznego miejsca, bo tu błoto trochę jest i zaraz sobie laczki ubrudzę i tyle będzie. A to nie tylko sportowe, historyczne wydarzenia, co się działy tutaj, proszę Państwa, ale normalnie tutaj kiedyś był ołtarz i papież tu przemawiał i tu było pełno ludzi, jeszcze więcej niż na Pucharach Świata. I normalnie papież sobie stał tam i on mówił do ludzi, co stali tutaj. I tutaj też ktoś stał i słuchał, co mówi papież. I też bym chciał tu być, ale problem tutaj pojawia się taki, że mnie wtedy jeszcze na świecie nie było. Ale oprócz tego, to tutaj była kiedyś kręcona reklama jednego z proszków popularnych do prania. Nie będę wymieniał nazwy, bo mnie nikt nie sponsoruje, a przydałoby się, bo tutaj na tym błocie ręce kładłem, ale nieważne. To miejsce to nie tylko skoki narciarskie, to również miejsce kultu religijnego oraz kultu prania, kultu czystości. No proszę Państwa, znowu się odwróciło w plecy. Było już dobrze, znaczy chyba nie jest aż tak mocno, ale jest w plecy. Ha, kurde, przekorny los. Witamy w serii Odkrywamy Młode Talenty. W dzisiejszym odcinku mało znany, ale potencjalnie przyszłościowy skoczek młodego pokolenia, Paweł Wąsek. Cześć. Witam serdecznie. Paweł, jakie są Twoje nadzieje związane ze skokami narciarskimi? Powiedz mi przede wszystkim, nie boisz się skakać na tak dużym obiekcie? Nie boję się, jestem odważnym człowiekiem. Widać mnie? Nie, no trochę się cykam, ale wiecie, przed kamerą trzeba grać twardego, że się jest nieustraszony. Dzięki za rozmowę. Widzicie, proszę Państwa, to są młodzi nieustraszeni. Ciemno, ale ja to rozjaśnię. Pozdrawiam. Jak młodzi to my już nie jesteśmy. Ale głupie dalej tak samo, niestety. A to ci się nic nie zmienia. No. Mówię za siebie przynajmniej. Młodzi duchem. Tak się czujemy. I tą puentą zakończymy.
Pozdrawiasz? Kibiców Wiktora Pękali. A swoich? Też. Fajnie. I widzimy się, Tomek, na dole. Tak jest, powodzenia. Powodzenia. Cześć. Gigandziu pompka hopie i lecisz. Jazda. Full gas. Przepraszam, mogę dodać to do filmu? Nagrałem. Tak, można. Chcesz, Kuba, żeby ci profesjonalny przedskoczek z Pucharu Świata przetarł tory? Niekoniecznie. No szkoda. Viva a Cartola, viva a Candeia, viva a cuíca do mestre Marçal, viva a Portela, viva a Mangueira, viva o fundo do nosso quintal, viva a Cartola, viva a Candeia. Proszę Państwa, pokręciło mnie niewyobrażalnie. Źle i niedobrze. Będziesz na ilość czy co? No. Patrz, Gigandziu hopie nie idzie na jakość skoków, tylko idzie na ilość skoków. Nie zrobić tego. Ale jaja! Dawaj, Wiktor, umyję ci nartę. Tak? No, umyję ci kombinezon też? Niekoniecznie. Dzięki, Kuba. Powiedział proszę. Drodzy Państwo, raz rozbuja, raz nie rozbuja, a teraz rozbujało do potęgi. Jak rozbujało, to nie poleciało, ale spokojnie, nie ma co się tym przejmować, bo mamy jeszcze jedną próbę i w tej próbie postaramy się oddać jak najlepszy możliwie technicznie skok. Może uzyskamy 185,5 metra, choć jest to mało możliwe. Bardziej celowałbym tu w odległość przynajmniej 125 metrów, to by było fajne. I z tej belki, jak to skoczę, to będę mógł być zadowolony. Mam nadzieję, że wyjadę stąd Państwa zadowolony. Kurde, i tu baterii dalej jest, a wczoraj to widzicie, 2 skoki już baterii nie było. Proszę Państwa, myślałem, czy sobie teraz dźwignąć, czy nie dźwignąć, ale doszedłem do wniosku, że nie dźwigam, że chcę skoczyć z tej belki. Przynajmniej tę czerwoną. To jest bardzo realne, a jak się uda 130, to będzie bardzo fajnie. Da się. Tylko trzeba zrobić wszystko git i wtedy będzie dobrze. To jest Kosa Fest, nie? Tendencja jest... Że cały czas. Kurde, dobra, idę z tej 28. I dupa, proszę Państwa. Znowuż mnie skrzywiło, cholera jasna. Ciężka sprawa, ciężka, bo mnie nie krzywiło, nie kręciło, a teraz jakoś tak kręci. Ale to jest do wyczucia. Człowiek się wyświeży i to pójdzie. Serwus, Kuba! Siema. Ile skoczyłeś teraz? Tak mówię w ogóle do kamerki, że no teraz, drodzy widzowie, mógłbym sobie dać wyżej,
ale dam sobie tą 26 i z niej skoczę to 125. Albo 130. No i tak stoję przed tą belką i daję 28. No i tak nie doleciałem. Tak tuż przed. z tyłu było, bo widziałem. No mocniej jeszcze, no. Ogólnie to ja tak mówię, że mnie strasznie kręci w ogóle, ale jak na to patrzę, to aż tak nie wygląda, jak ja to czuję. I w sumie jak na to patrzę, to też nie jest tak źle. Można powiedzieć, że jest średnio. To chyba super, oczywiście, że super. Więc jest dobrze, proszę państwa, nie jest wcale źle. I wierzymy w to, że będzie jeszcze lepiej. A kiedy może być lepiej? No na przykład w przyszłym tygodniu. Zapraszam do moich kolejnych filmów. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zachęcam do zostawienia śladu po sobie, co rzadko robię. Subskrypcja, łapka w górę, może komentarz. Pozdrawiam serdecznie i przede wszystkim zapraszam do kolejnych produkcji wideo ze skoków narciarskich, które jeszcze będą na sztucznej nawierzchni. Pozdrawiam.